dobra, co robię? Tego objazdu, tego... Wszystko w porządku? Jak wylądowali, też śmiało do przodka. No wszystko dobre? Ile osobówki to miało? Nie, mam co, no. Bardzo dobrze. W ogóle mnie nie idzie nagrywanie tej trasy, ale jest jedna rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, mianowicie sanitariaty na MOP-ie. MOP, czyli miejsce obsługi podróżnych, czyli parking przy autostradzie, darmowy, z dużym miejscem dla ciężarówek i oczywiście jest też toaleta. Ta jest damska i patrzcie, jak to wygląda tutaj wszystko. No więc tam są ciężarówki, no a tutaj jest wszystko. Zwróćcie uwagę, że po pierwsze jest ładnie, po drugie jest czyściutko, po trzecie jest cieplutko, po czwarte można sobie, tak się jest w trasie, można sobie po prostu puścić wodę i się umyć normalnie, a nie cały czas naciskać. Taka też jest. Jest mydło, bo często są tylko pojemniki na mydło, nie ma mydła. Jest w ogóle miejsce na to, żeby sobie powiesić ręcznik. To jest też fajne, szczególnie dla nas kierowców. Tu jest jeszcze osobna dla osób niepełnosprawnych. No i toalety po całym dniu wyglądają tak. Używania. Tu jest jeszcze też przewijak. No i tu jest prysznic. Jest otwarty, zamyka się, jest darmowy i tak wygląda. Patrzcie, czyściutki. Jest też, są narzędzia, żeby posprzątać. No i tak to wygląda, więc to powinien być przykład dla krajów zachodnich. Z jednej strony, z drugiej strony dla wszystkich, którzy w Polsce mówią, że u nas jest tak źle na drogach, a ja wnioskuję, że oni sami nie jeżdżą i na zachodzie nie są, no to właśnie chciałam Wam pokazać, że my już jesteśmy na takim etapie, że mamy wszystko nowe, piękną nową infrastrukturę, nowoczesną, a na zachodzie jest już ta po prostu, która była nowoczesna w latach 90., jest już przestarzała i zużyta. No i szykujemy się, wszystko jest posprawdzane i lecimy. Wolwek, grzej się. Jest za 10:10, więc już odpalamy. Auto, niech się Wolwek zagrzeje. Miałam dziś tankować, ale mi się nie chciało. Wytłumaczyłam sobie to w taki sposób, że jeszcze jest ponad 200 do granicy, a później jeszcze, no jest 600 do celu. Jeszcze jest tam kawałek objazdu, jeszcze robimy takie śmieszne wywijasy na krojcu autostrad. I stwierdziłam, że biorąc pod uwagę, że jeszcze jest Drezno i teraz mi to auto średnio pali z tym ładunkiem. Auto 113 ton, ładunek 6 metrów szerokości, średnio mi pali tej trasy 85 litrów, ale jeszcze dojdzie Drezno, dojdzie jeszcze jazda po landówce, więc jak mam 800 litrów paliwa, no to tak policzyłam, że plus minus 100 na 100, więc jakieś 600 potrzeba, już tak liczając i to Drezno i ten objazd. No. A jeszcze weekend stoję, więc wybasto jeszcze zerżę paliwa i stwierdziłam, będę się później spinać, zatankuję się na granicy. Stoję na weekend na granicy, więc się odepnę, bo właśnie problem polega cały na tym, że rzeczywiście z tym zestawem to się nigdzie nie pojedzie, żeby zatankować, więc trzeba się odpiąć i jechać tankować. Więc może jeszcze jakbym była, bo właśnie za 10 km jest stacja i tam nawet można płacić kartą Eurowagu. Nie 10, no 15, dobra. No ale mi się nie chciało. Więc szkoda, że tam nie stawaliśmy, no ale taki był przekaz, że tu stoimy, no to stoimy. Mi by było pewnie lepiej tam bym może się odpięła, ale to nic, bo po prostu Dobra, się... my to tutaj ustalili, że Adaś pojedzie z przodu, bo Adaś tam szprechał po niemiecku, to tam zagodu z tymi policjantami. A ja wam tu zrobię zejście na bana i pojada z tyłu, bo nas jest tu i no do obsługi dwóch, bo Maćka nam zabrali. No, więc będzie tankowanie i tak dalej. Dzisiaj mi się w ogóle nic nie chciało nagrywać, więc tam już wszystko mam posprawdzane, ale nie nagrywałam i tyle. Także startujemy. Gdybyście się zastanawiali, jak to jest, że ja nagrywam za kierownicy, no to właśnie tak telefon sobie tutaj widzi. Pokazuję Wam. Dobra, gotowi. Ja też gotowa i w sumie też mi obojętne gdzie. Iwona, bezpiecznie po środku pojedź. Może być. Ja tylko z przodu nie lubię jeździć. Dobra, to ja jadę. Tak, jestem. To chodź sobie przyjdziemy na 7, bo to chwilę będzie zamieszania. Dobra, nałożyliśmy się, jestem. No dobra.
Możesz jechać, możesz jechać. Lewa krawężnik na metr. Była bezpieczna. Ja się ustawił tym sobakiem, niech mu chłodzi. Na lewa dobrze, wszystko w porządku. Tylko ma problemu. No i wychodzimy. Ale to dosłownie na autostradzie, że tak normalnie zjeżdżamy jak na parking, na terminal. Na autostradzie, na tym zamkniętym odcinku. A, okej. A, w sumie może tam też nie będzie źle. Się działko wypnij i sejeczkaj na tankstela stanie do cywilizacji, a nie tu będziesz stoła jak widły w gnoju. No wiem, czy będę musiała zatankować, bo mi się dzisiaj nie chciało, ale to będę robić taki plan, no to prawda. Możesz odbijać do prawa mocniej. Lewe kółka masz na lewej linii. Prawa bezpieczna, minięty. Wijaj do lewa. Jedziemy, teraz prosto jedziemy. Chyba się tak całkiem kleić do prawej nie trzeba, nie? Powiem Ci, że tak, gabarytki masz na wysokości tej bariery. Tam musisz do samego końca jechać, do samego przodku, wiesz? A, okej. No to odjedź trochę bardziej do lewa. Tak jak teraz. Jestem, ty chcesz przede mną jechać, czy stanąć, czy za mną? Bariera minięta. Idziemy do samego przodu, bo oni będą za to postawać. No dobra. Tak jak teraz jedziemy, to masz jakieś 20 cm do bariery, 10-20 cm. I słowo nic nie zahaczysz. No tyle mi się zdaje, że starczy. Jak wyjeżdżają na autostradę, żeby też mieli jakąś widoczność. Dobra, to ja idę na twoje lewo i wyjeżdżam stąd. Niech on na jak najbliżej podjedzie. Damian, jakby to do mnie z tyłu tu masz mniej więcej jak 2 metry, nie? Dobra, to trzymajcie się tam wszyscy. Powodzonka dla was. Pozdrawiam, jestem Strawa. Co, tak zostało, nie? Dzięki, na razie. Dzięki, chłopaki. No to Do zobaczenia jeszcze. do niedzieli. Tak jest. Ja będę pilnować naszych dobytków. Pewnie bym mogła jechać z chłopakami na Śląsk, ale akcja jest dosyć szybko, bo widzicie, że jest 2 godzina w tej chwili. No sobie po pierwszej. Nie zmieniałam jeszcze czasu w tachografii. Ale wtedy do Rzeszowa, wiecie, jeszcze kilka godzin. I później znowu trzeba by tutaj być w niedzielę wieczór i ta A4, ja powiem wam szczerze, że się tyle A4 najeździłam. Właśnie takie akcje za czasów pracy dla TAG, że ja po prostu jak mam jechać 4, to jestem chora. W sensie strasznie nie lubię tej autostrady. A4 w Polsce to jest po prostu najgorsza autostrada. Tam jest tak dużo korków, tak duże natężenie ruchu, tak dużo wypadków, że ja po prostu wolę zostać w budzie, doprowadzić Volvega do porządku, nasmarować fotele, trochę mu tutaj podorabiać. No. Nie wiem, czy ja w ogóle jeszcze miałam jakiś weekend z Volvegiem, czy nie. W każdym razie Volveg jest ewidentnie niedopieszczony względem Volviego, więc zamierzam to nadrobić. Teraz plan jest taki. Jest sobota, 1:15, idę spać. Rano wstaję, odpinam Volvega, jedziemy na granicę, czyli się zrobimy tę nawrotkę. Tam, gdzieś na Zgorzelcu się zatankujemy, wykąpiemy, zjemy. Będziemy robić nawrotkę.
Tylko przypatrz się, czy najpierw radiowozu nie ma, nie? Bo ostatnio tu już dostałem naganek. Do dziennika. Śniadanie, zakupy jeszcze. Albo w sumie co tam za zakup mi potrzeba. I wracamy tutaj. Tak się będę czuła bezpiecznie, jak będę stała przy naczepie. A mi to tam nie przeszkadza, że na autostradzie będę stała. Stoję dosłownie tak zaraz za barierkami jest od razu parking, tam jest toaleta, więc przez weekend mi starczy. Jedzenie będę miała, picie będę miała. Wszystko będę miała. Będzie transport i rozrywka. A póki co, sayonara. Morgen, bo jesteśmy w Niemczech. Czyli widzicie, jak ja wyglądam. Po pierwsze, to jestem gotowa do pracy. Po drugie, piję zimną kawę, taką lubię, bo jest gotowa. Po trzecie, to się chcę wykąpać. No dobrze, trochę się rozbudzę, żeby coś tutaj nie odwalić. I idziemy odpinać konia. Ale w międzyczasie będzie tutaj, patrzcie, mijanka. Bo jest tutaj Volvi. W okolicy będzie jechać, to mu pomachamy. Haha, Volvi! No Volvi, patrzcie. Wiecie, Volvi w świat. Do powodzenia, Volvi. Pojechał Volvi. No więc zabieramy się do odpinania. Cały zestaw waży 110 ton, czyli naczepa z ładunkiem plus minus 100 ton. I teraz jak to zrobić, żeby te nogi to wytrzymały? No, normalnie. Ale powiem wam szczerze, że jesteśmy trochę pod górę. Raz zaciągnę hamulec w naczepie, a dwa dam jeszcze klina, bo powiem wam szczerze, że średnio się tutaj czuję z tą górką i odpinaniem tego zestawu, więc wiadomo, że hamulce działają. Ale podwójne zabezpieczenie. Damy środkowego klina. Tam jest hamulec. Z drugiej strony też dam klina. No i dobrze, pierwszy etap mamy. Teraz musimy tak zrobić pilotem, żeby odciążyć balkon. Hydraulika już włączyłam. Dobra. Więc paradoksalnie, żeby odciążyć ciągnik, to ja muszę balkon dać w dół. Ciekawe, nie? A, jeszcze sobie podniosę go. On dużo nie idzie. To nie jest Volvi, to nie są poduszki. Już tyle by było? Mały skok, nie? Tak. Teraz ten balkon. Troszkę przesada. Dobra, teraz jeszcze sobie puszczę nogi. Au! Powiem wam, że już to kilka razy zrobiłam, ale za każdym razem mnie to stresuje. Tutaj widzę po zegarach, że mam bardzo mocno odciążony. Skoczówka jest na dole. To chowam, bo ja jestem gotowa zaraz z tym pilotem jechać. Jak się odepnę, wyłączę pompę. Dobrze. Teraz odpinamy wszelkie przewody. Widzicie? To są zegary, które pokazują obciążenie na poszczególnych sekcjach. Ten pierwszy to jest siodło. Drugi i trzeci to jest naczepa. Pierwsza część osi, druga część osi. A tutaj mamy legendę, jak to przeliczać. Jaka wartość tutaj na zegarze odpowiada jakiej wadze.
No dobrze, widzę, że mi się już udało właśnie ten balkon odciążyć. To teraz tutaj wszystko. No i co, po kolei wszystko. A, jeszcze hydraulika. Chcę teraz odkryć. Będzie problem. Jak to teraz zrobić? Czym? No nic, będę ruszać się. O, puściło, widzicie? Dobra, idzie. One idą w odwrotną stronę. Ale tak czy tak było zapieczone. Taka jest zasada podobno, nie? Jak się coś zapiekło i chce się odkręcić, to pierwsze trzeba jakby trochę próbować dokręcić i ono wtedy puści. Tak? Tak. Nie ma żadnego już połączenia. Zobaczymy, czy pójdzie tak od razu. Trzeba będzie jeszcze tam coś... Tak pójdzie, czy... Tego jeszcze sobie. Tak, to jest piękny siodło. Teraz już całkiem na sam koniec. Opuszczę sobie na poduszkę Volvega. O, już mam szczelinę. Jak się sobie obejdę dookoła, zobaczę na pewno. Jest już szczelina na siodle, to jest idealnie. No dobrze, ciśnienie zeszło już stąd całkiem. Tutaj wszystko stoi i kliny są, nie? Powiem wam szczerze, że... No tak 100% pewno to się nie czuję. Nie no, żartuję, zrobiłam wszystko tak trzeba. Teraz sobie go wypoziomuję. No i co, jest ok, nie? Czy dalej? No i tak jeszcze zobaczyłam. Powiem wam szczerze, że to jest ta praktyka, której ja jeszcze nie mam. Mnie to najbardziej interesuje. Dalej jest luźno. Dobra. I tutaj wszystko mamy pozapinane, nic nie będzie leżeć, nic. Dobra. No dobrze, to teraz tak. Jesteśmy na Zgorzelcu, więc tutaj do wyboru mamy kilka różnych stacji, gdzie mogę płacić kartą Eurovac, a ja sobie wybiorę taką która ma najlepszy prysznic. Tak w kontekście do marek, które się zastanawiają nad tym, czy trzeba a czekajcie, bo sobie... A dobra, przecież wiem. Kurczę, no dobra. Wow! A bo jest dobra, dajemy, nie? Już nie ma teraz tego heavy duty tryb. Widzicie, jak się porwał Volvek. Nieprzygotowany na to, że on cię przygotował, że tu trzeba pociągnąć 100 ton, a tu sam Volvek. Czyli tak, zawijamy na pierwszym zjeździe, no i jedziemy do Polski. Jak za chwilkę będziemy wracać, to mam nadzieję, że ta naczepa będzie stała w tym samym miejscu, a nie już zaparkowana w ciężarówce za nią. Bo w konwoju jedziemy. Na pewno będzie dobrze. Ale się dzisiaj będę kąpać. Jezu, czuję się jak taki brudas. No właśnie, czemu ja się w ogóle wypinałam, bo dla mnie to jest tak strasznie oczywiste, a to może nie być oczywiste dla każdego. Dlaczego ja po prostu nie pojadę całym zestawem na tankowanie i dlaczego zawsze jak widzicie materiały, filmy, jak robię rolki czy TikToki, że tankuję, to dlaczego on jest zawsze pusty? No właśnie dlatego, że jak się wiezie taki ładunek, waży ponad 100 ton, zresztą to nie zależy czy 100 ton czy 60, ale chodzi o to, że jak już się jest załadowanym, to na takim zestawie to już zawsze przekracza wszelkie normy, takie standardowe, więc zawsze się już jedzie na zezwoleniu.
a zezwolenie dla takich dużych ładunków ma zawsze wytyczoną marszrutę, jak to mówią. Dokładnie jest napisane gdzie, co, kiedy i jak. No i gdzie można tankować. Co oznacza, że nie wolno mi z tej wyznaczonej trasy absolutnie zjechać. Co oznacza, że tak naprawdę mogę tankować tylko i wyłącznie na tych stacjach takich autostradowych. Tam jest ok, ale to wiadomo, że i tak przeważnie trzeba się odpiąć, bo ciężko jest tam wjechać. A dwa, że druga opcja jest właśnie taka jak tutaj. Tutaj jeszcze raz na pewno sprawdzę, mogę płacić eurowagiem. Tam tutaj widzicie tą swoją aplikację eurowagową. Tak to wygląda, że widzicie, jestem tutaj. Czyli to według mnie jest ta stacja, nie? Tu Wam od razu widzicie ceny różne na różnych stacjach. Jaką ja mam cenę. A tu jest jeszcze druga troszkę tańsza, ale to już dosłownie grosz. Czyli to jest to, tak? Zgorzelec, dyskont paliwowy to jest tutaj, dobrze. Tutaj mają, ostatnio się kąpałam, bardzo fajne prysznice i dlatego też tutaj zatankuję. O, jak to wygląda reklamowo, tylko że mnie zgubiłam. Dobrze. Tak po amerykańsku muzyka gra. Co? Ja zgubiłam jedną rękawiczkę? To bym była ja, nie? Gdzie jest druga rękawiczka? A, wczoraj nagrywałam z jedną rękawiczką. A, nie jest tutaj. Już myślałam, że już się pociągnęłam. No dobrze, płać w kasie, dobrze. Wolwek, teraz ci paliwa nie braknie. Znowu będziesz mógł palić z tym. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że jestem mega pozytywnie zaskoczona spalaniem Volvega, bo teraz na trasie, jak już go tam zresetowałam licznik na autostradzie, to już mi spalił 78 litrów na 100. To jest zawaliste spalanie. Volveg nie ma dużo przebiegu, dopiero dobija 30 000 i powiem Wam, że z każdym ładunkiem już widzę spadek spalania. Ja słyszałam właśnie, że one są ekonomiczne i że ostatecznie można osiągnąć 65 litrów, więc czekam na ten moment. Volvi szybko doszedł do takiego, szybko się przetarł, no bo wiadomo, że na Volviego cały czas miałam od razu od początku pracę. Na Volvega niestety to trochę trafiłam w kryzys z wejściem Volvega, więc z tej pracy bardzo mało mam. No więc wolno też idzie rozjeżdżanie tego Volvega, no ale nic. Cieszę się z każdego ładunku. Gdzie jest AdBlue? Się pytam. Tu jest. Tu się muszę zawrócić. Dzień dobry. Dobry? Zawsze bym chciałem zobaczyć Panią na żywo, bo oglądam filmiki. Jestem. Dziękuję. Fajnie, super. Kurde, ma Pani zbiornik. No właśnie za mały, bo tu muszę się wypinać i tankować w trasie. Wiem, że Pani stała tam na granicy. Tak. Stoję, tylko muszę się zatankować, to musiałam się odpiąć. Właśnie mnie to zastanawiał, jak to z takim gabaretem dużym zatankować się. No trzeba się wypinać. Do miłej pracy, szerokości. I wzajemnie, szerokości. Powodzenia. Dziękuję. Lej się, lej, no. 270 litrów dopiero. Pamiętajcie, żeby nie tankować AdBlue do paliwa. Czy idzie, czy nie idzie? Czy to jest woda? O! To jest woda. Lej sobie wody. Ale fajnie. 38,52. Pamiętajcie, 38,52. 38,52. 38,52. Co jest to? No i patrzcie, już jestem wykąpana. Jaka to jestem piękna. Próbuję nowy sposób kręcenia włosów. Trochę mi włosy urosły z tą opaską, już jest trochę źle. Patrzcie, tak to wygląda. Jak myślicie? Jak się zakręcą? Teraz na... Co zjemy? Nie wiem co zjemy, ale będziemy już wybierać łyżkę. I za dużo jedzenia jest. 80 zł za to zapłaciłam, patrzcie. To jest krokówka na wagę. I tak dużo, nie? Takie ceny teraz. Nie widziałam, patrzcie. Wszystkie dania dla kierowców zawodowych na wagę minus 20%. Torbą się uderzyłam, wkładałam do auta. Generalnie, nie wiem, to wszystko zajęło. 1,5 godziny. Ja jestem zdania, że czas na granicy płynie inaczej. Tu jest tyle wszystkiego różnego, że za chwilkę coś się zaczepi i ten czas mija. Ja nie lubię jeździć na granicę. Tutaj to 2 godziny o tego
No ale dobra, zatankowałam, wykąpałam się, nabrałam wody, zjadłam obiad i zrobiłam zakupy. Może nie jest tak źle. Ojejku, czy wy wiecie, że ja... A widzicie na lewo, ja już chciałam jechać na prawo. No wiedziałam, że to się będę mylić. No właśnie, wy wiecie, że ja tego koło dalej nie wymieniłam i nie zrobiłam. Z tego jednego, co mi tak powietrze ucieka. Wczoraj znowu pompowałam. I muszę gdzieś pojechać na wulkanizację, bo wiesz... Bo generalnie opona jest cała niby dobra. Prawda, też nic nie widać, ale powietrze jednak powoli sobie tam schodzi. Więc to już niestety, ale trzeba będzie pojechać na wulkanizację. Gdzieś po trasie i spróbować to, zobaczyć co tam jest. No dobrze. No to podpinamy się i zaczynamy. No dobra, no to teraz trzeba zacząć od tego, żeby ciągnik opuścić całkowicie na dół, tak żeby ten smar z siodła nie szedł na ten przód naczepy. Widzicie, o co chodzi? Sobie je opuścimy. Ładnie, trochę wjedziemy, wtedy podniesiemy i wtedy się podepniemy. Właśnie tak z ciekawości spróbowałam, czy koła chociaż trochę najechały na klin i zero. Klin jest całkowicie luźny. I tak w sumie większość tego ładunku tak czy inaczej jest na naczepie, znaczy w sensie cały ładunek jest na naczepie. Ale dobra, jeszcze trochę w dół. Ach, ja nie chciałam poziomować, tylko w dół. Jest trochę w dół. Na tyłu znaczy się, ale nie za dużo, żeby wjechać pod naczepę. Teraz starczy, czy nie? No już właśnie widzicie, troszkę za daleko, jest trochę do przodu. O! Jeszcze raz sprawdzę. Ja to lubię 1000 razy wszystko sprawdzać. Teraz trochę trochę za daleko. Tak się troszkę stoczę. O, tyle powinno być dobrze. No dobrze. Teraz dajemy do góry. Niestety tak się zawsze trochę tego smaru ściągnie. No i dobrze, mamy podpięte. Teraz co potrzebujemy zrobić? Teraz generalnie wszystko podpinamy, ale jeszcze podniesiemy go, to będzie łatwiej nogi podnieść. Bo one są teraz, zaczepa jeszcze wsparta na nogach. To ja tak dokręciłam na maksa. Wolwek jeszcze widzicie ma ośkę podczepioną, więc jestem podpięta, ale ciśnienie na niego, nacisk jest minimalny. Ośka jeszcze nie opadła. Aha, dobra, to pierwszy. Hydraulika. Dobrze, to jest skręcane. Idziemy dalej. Możemy na przykład właśnie ABS-a podłączyć. Albo nawet EBS-a. Dobra, teraz tutaj. No. Jest. Przewody elektryczne. Dawniej były 2, nie? A teraz już jest taka jedna wtyczka. Tamte były 2 razy po 7, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, czyli tu jest wszystko pozapinane, tak? Dalej idziemy. Już pójdzie czy nie? Jeszcze nie do końca, bo na tym drobnym biegu idzie, ale... O, już się ośka upada. Już Wolwek bierze na siebie. Jest zaciągnięty hamulec, nie? Idę sprawdzić. Przyznam wam się, że kiedyś w podobnej sytuacji miałam taki problem, że mi się siodło nie mogło otworzyć. Jakoś nie mogłam tej szczeliny zrobić i mi się nie otwierało i kombinowałam tam i z powrotem. I doszło do tego, że za którymś razem nie zaciągnęłam hamulca. A też sobie naczepy nie zblokowałam. No i tak było, że nagle mi zaczęła naczepa odjeżdżać. Raz w życiu mi się to zdarzyło, dlatego w takiej sytuacji wolę pójść sprawdzić. Tu mam hamulec zaciągnięty i mam kliny
Ale to człowiek po tylu latach to już wie, że sobie nie należy ufać w 100%. Siodło zapięte, jeszcze tylko zabezpieczenie. Czyli tu mamy zrobione, wyciągniemy klina od razu. Nie będę potrafiła teraz włożyć. No tutaj coś tak. Czyli to idzie tak. No, udało się. Czyli tę stronę mamy załatwioną. Idziemy na drugą. O, ten trochę, widzicie? No i teraz wystarczy pompę włączyć i podnieść trochę balkon, bo popatrzcie, nie ma gdzie praktycznie pracować. No i teraz jest dobrze. Hamulec tamten to w sumie może nawet zostawię na weekend. Oficjalnie rozpoczynamy weekend. Auto jest gotowe do wyjazdu, ale oczywiście w niedzielę wieczorem, czyli jutro, trzeba będzie jeszcze raz wszystko sprawdzić. Idziemy się weekendować! No słuchajcie, jest już niedziela, no więc po tym wczoraj wszystkim tak stwierdziłam, że jak się najadłam i tak dalej, podłączyłam ze wszystkim, to się na chwilkę położę, później wstanę, posprzątam i tak dalej. I się obudziłam o 6. I stwierdziłam, że co tu już robić wtedy o tej 6, nie? Trzeba się trochę poleżeć jeszcze i pójść spać. No i tak zrobiłam, a więc dzisiaj powiem, że też długo spałam. Ale w tygodniu mało spałam, bo jakoś nie mogłam spać. Jednak to takie przejście z dziennego trybu życia na nocne to nie jest takie od razu. No ale nic, słuchajcie, bo teraz ja tą paczkę otwieram, taką co wam mówiłam. A tutaj to jest w ogóle. Już wam powiem, o co chodzi za chwilkę. Bo pamiętacie, że w tamtym roku zaczęłam robić koc z wełny z merinosa. Takie śmieszne barany. Super ciepła i bardzo fajna pod kątem termoregulacji ciała. I też w ogóle właśnie jakoś tam od tego odzyskuje, znaczy nie odzyskuje, tylko zatrzymuje wilgoć. Więc generalnie po prostu o to chodzi, że raz, że nie jest pod tym kocem za gorąco, znaczy pod kocem. Jak to jest w ogóle zapakowane? Jakieś strasznie dziwne to pudełko. Tak, tak. No i właśnie, i po pierwsze wam pokażę koc. Go wzięłam ze sobą, no więc ja go zrobiłam bardzo dużo, ale się okazywało, że cały czas było mi mało włóczki. I mało. I doszło do tego, że się okazało, że producent zaprzestał już produkowania tego koloru. Kolor ametyst się nazywa. Furora Yarns. Jakby ktoś przypadkiem jednak miał taką, to bym chętnie odkupiła. No ale myślałam w tamtym roku, że dobra, może w przyszłym roku znowu zaczną produkować. No i w tym roku napisałam do tych Furora Yarns. No i się okazało, że to już jest koniec. Tego koloru nie będzie i stwierdziłam, że tu są szydełka. No, że tyle już tego zrobiłam. Tu jest w ogóle z 30 motków, a każdy taki motek plus minus kosztował 40 zł. Ja już na ten koc wydałam chyba jakieś 2000 zł. Ja nie przesadzam. A mam go zrobionego dopiero tyle. Więc na kamerze to wcale nie wygląda jakoś tak, wiecie, strasznie mało, ale tego jest naprawdę mało. Jakby jedna osoba chciała się przykryć, to tak tyle co tyle. I się przekręci człowiek na bok i już tyle. No więc stwierdziłam, że szkoda mi tego koca. On jest w ogóle strasznie gruby. Widzicie? Ja go w Finlandii zaczęłam robić w tamtym roku. W Hucie Żelaza, nie wiem czy pamiętacie. No i w każdym razie stwierdziłam, trzeba znaleźć alternatywę. No więc pomyślałam sobie, że święta idą, może będzie fajnie, gdyby tak dołożyć coś czerwonego. I później stwierdziłam, że jak już jest ten czerwony, to więc zrobię takie pasy czerwone po dwóch stronach. No i później to będzie jeszcze za mało. Jak już po prostu idzie się w kolory, no to trzeba iść w kolory. No i stwierdziłam, że będzie tak świątecznie, dodam do tego zielony. No ale później pomyślałam sobie, że jak będzie złoty, to też będzie fajnie, nie? Ale co najlepsze jest to, że ja myślę, nie wiedziałam, ale on jest w ogóle się mieni, widzicie? Jak ta włóczka się mieni, jakie to jest słodkie. No więc, a tu jeszcze poprosiłam o różne kolory, próbki innych kolorów, więc aha, a ten różowy jaki byłby fajny, o kurczę, że ja różowego nie wzięłam. Różowy też by był fajny. No i ta pani do mnie dzwoni i mówi, wie pani co, o tu jest taki fioletowo jeszcze, ten to by dopiero pasował, o kurde, no szkoda, że takiego nie wzięłam. I tu jest jeszcze taki niebieski i czarny też by był fajny. Czy ja lepiej w takim razie może zwrócę te
Ale sobie namieszałam teraz i taki. No i widzicie, i skończyło się na tym w końcu, że dalej nie wiem. Ale może jak już te wzięłam, bo sobie pomyślałam, że skoro nie będzie jednokolorowy, a miał być jednokolorowy, pani mi pierwszy zaproponowała jeszcze granatowy. No i to spoko, nie? To będzie tak, granatowy się zleje z tym fioletowym. Później sobie myślę, może już trzeba zrobić taki, wiecie, cały w paski kolorowy koc. Taki, że jak człowiek popatrzy na niego, to aż mu będzie fajnie. Ale ten też jest fajny. O kurczę, oni tu mają dużo kolorów, co może by bardziej pasowały. Każdy tu pasuje. No i w sumie to nie wiem teraz, czy to jest dobry pomysł, że tak zrobiłam. Bo takie kolory to też by były super fajne. I teraz ta pani klina zabiła. I po co mi wysyłała te próbki? Po co mi wysłała próbki? O, to jest ten granatowy taki. No to ten granatowy akurat dobrze, bo byłby nudny. Ale te trzy, no nie wiem, czy nie byłyby fajne. Już teraz to już mam naprawdę problem. Cały rok czekał na to, żeby do niego wrócić znowu. No dobrze. Chodź, mój kocyku. Ach nie, bo to było pojedynczy, tak? Okej, czyli od razu. Już zapomniałam w ogóle. Nie, tak, od razu. Tak? Zaczynałam w Volvim, skończę w Volvegu. Takie tam trackerskie tematy. Robienie koca w ciężarówce. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Aaron Lada, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Manu CC VIP i Michał Chojnacki. Dzięki.